że tniemy coś takiego. I was a diamond in the rough. They said what we had was. Powiedz mi, jaki mamy plan. Plan rozbieramy cacko do zera i przebudowa. Postanowiliśmy pociąć to auto na kawałki, jak już widzieliście. Czy dobrze robimy? Nie mam pojęcia. Co z tego będzie? W kolejnych materiałach, myślę w najbliższych 2-3 filmach, dowiecie się na spokojnie, jak będzie wyglądać przebudowa tego samochodu, co zamierzamy włożyć do niego. No, praktycznie bardzo dużo rzeczy zostanie z niego wyjętych i będzie to nowe auto. Chyba. Tak. Taki jest plan. Teraz będziemy rozbierali tak po trochu dookoła, dlatego że jak obetniemy przód, to i z tyłu musimy mieć lekko, żeby nam z podnośnika wóz nie spadł. Czyli generalnie ja pruję przód, ty prujesz tam, żeby dostać się do środka, do silnika, czyli środek. No i potem jak już będziemy mieli wypruty środek, no to zrzucimy silnik i będziemy mogli obcinać z grubsza przód. Oczywiście jak sobie tutaj te wszystkie kabelki, nie kabelki, pompę hamulcową, chłodnicę, amorki zdemontujemy. Jest już pusto. Możecie sobie zobaczyć, wybeszyliśmy cały, nazwijmy to bagażnik, cały przód malucha, już go nie ma. Teraz przenosimy się na tył, tam poczynimy pustki. Środek już prawie też opustoszał. Adu wyjęte, to będziemy wycinać, ale tą deskę rozdzielczą zobaczycie później, do czego my wykorzystamy w którymś tam kolejnym filmie. Natomiast będziemy ją wycinać, no i co, trzeba się z nią pożegnać. Zostanie Adu, wystarczy nam w zupełności. Tutaj Kazimierz działa downpipe, odkręcamy, no bo chcemy dzisiaj jeszcze wywalić silnik tak naprawdę. Jeżeli silnik wywalimy, no to mamy pole do popisu z całym autem. Mamy już wszystko wybebeszone. Ostatnie śruby Kazimierz odkręca. Szymon też wpadł nam pomóc, więc mamy więcej rąk do pracy. Zaraz wyjmujemy wszystko, no i zostanie sama goła buda. A później wykręcimy, czy też wytniemy zawieszenie przednie i tylnie. I nie zostanie nic. Tylko tam kawałek dachu. Kanonowi zostanie. Silnik wyjechał z budy. Jeżeli staniemy sobie tutaj, to możecie zobaczyć, gdzie on się mieścił. Buda, silnik, kołyska. O. Szymon, Kazek. Co ty robisz, powiedz mi jeszcze? Jak jesteś Supermanem, to możesz dźwigać komplet. A tak to trzeba rozkręcić. Dobra, tak jak wam mówiłem, ta deska ląduje w innym projekcie. Ten projekt zobaczycie niebawem, też bardzo ciekawy. No a my ją zaczynamy dzisiaj wycinać, no i leci do mojego znajomego, który będzie ją montował, więc ona będzie miała drugie życie gdzie indziej. No i tym oto sposobem nowa deska będzie miała nowego właściciela. My przechodzimy w całości na wyświetlacz Adu. To jest nam niepotrzebne. Wygląda świetnie. Będzie wykorzystywane w innym projekcie w drugie życie.
Nie zostało za wiele z niego, aż się przeraziłem po prostu. No ale co, żeby iść dalej z projektem, iść do przodu, musieliśmy się trochę cofnąć w tył, no i wszystko przeprojektować. Przez ten rok przetestowaliśmy naprawdę bardzo dużo rozwiązań. Częściowo może to wyglądało jak jakaś tymczasówka, ale to ze względu na to, że zmienialiśmy dużo razy i testowaliśmy dużo razy pewne rzeczy. Natomiast teraz pora pozabierać parę rzeczy z warsztatu od chłopaków, poskładować u mnie to w garażu, a tu będzie całkiem nowa konstrukcja. Dobra, to opowiadaj. Ja jestem dzisiaj nie w formie, ale generalnie mamy już tak wstępny rzut na czasoprzestrzeń. Przyszło tak, jakbyśmy chcieli mieć z grubsza ustawione zawieszenie. Tak pi razy drzwi, bo na razie chcemy sobie wymierzyć profile, jak mają iść. Szczególnie tutaj chodzi o różnicę wysokości w stosunku do podłogi, tak żeby wózek spawać na odpowiedniej wysokości, bo to jest dla nas kluczowe. W poprzedniej wersji niestety te wahacze pracowały w pozycji już takiej niekorzystnej, bo szły w górę i w żaden sposób nie dało się tego obejść bez i tak przebudowy całego przodu. Więc teraz już trzeba to zrobić lepiej od początku, bo tam niestety mieliśmy taką nakładkę systemową na istniejące podwozie Malucha, punkty mocowania, które też były wyznaczone seryjnymi górnymi wahaczami i przerobionymi dolnymi zamiast resora, więc no tak było, tak żeśmy tylko poprawili tam te wahacze na unibolach zamiast tych seryjnych takich kształtownikowych na silent blockach. A teraz mamy tutaj możliwość poprawienia tego w zupełnie inny sposób. Oczywiście to nie są te felgi, które będą. Nad felgami jeszcze myślimy, no bo wzór też jest dla mnie ważny. Natomiast no, cała koncepcja no tak wygląda. Czyli wyszło generalnie szerzej. Tak wyszło niestety. I tak miało być. Tak miało być. Wyszło szeroko, szerzej niż było, ale ja wiem, o kilka centymetrów tylko chyba, nie? Jakoś nie masz. Nie wiem, było poprzednie, teraz możemy zmierzyć, ile wychodzi. Czyli my musimy dopasować jeszcze jakiś fajny rozstaw do tego, nie? Czyli tak, osi. Rozstaw osi, żeby dało się tym fajnie jeździć bokami. Tutaj po zewnątrz mamy 177 cm. Nie, spoko. A tam było coś koło 170 chyba. No tylko tak, ta ośka wyjedzie do przodu trochę w porównaniu z tym, co było. No bo wiadomo, no te koła muszą gdzieś się skręcać. O, tak, czyli mamy gdzieś dotąd możliwość. Natomiast rozstaw musimy zyskać te centymetry, żeby auto nie przypominało kwadratu, tak jak poprzednio mówiliśmy, czy Kajetan wspominał. Jak to będzie kwadrat, to będzie ten margines błędu bardzo mały, a my chcemy go wydłużyć. Więc dobra, no, jakąś tam koncepcję mamy. Dotarliśmy do końca, tak naprawdę zrobiliśmy to, co było zaplanowane jak na pierwszy odcinek nowej serii, w której budujemy jeszcze raz. Mogę nazwać potężnego Fiata 126, tak zwany 126 Competizione. Jeżeli chcecie, to wbijajcie na Instagrama tutaj, dawajcie subskrybuj, czekajcie na kolejny odcinek. Na pewno będzie wiele ciekawych filmów związanych z tym samochodem. Zobaczycie wszystko. Pokażemy wam wszystko, jak go budujemy. Mam nadzieję, że uda się z tego projektu wycisnąć bardzo, bardzo dużo i będzie sprawiał frajdę zarówno wam, jak i nam przy budowie, jeździe. Pora na trochę części może, nie? To co? Jedziemy do FMIK-u? Tak. FMIC, przepraszam. FMIC, Olek. Tak, FMIC. No dobra, zbieramy się.